Problemem współczesnych samochodów jest to, że są nudne z wyglądu, takie nijakie. Weźcie na przykład Mercedesy C, E i S. Nie wiecie, czy to jedzie przed Wami E, czy S, czy C. Kupuje koleś klasę C, ale podnosi sobie prestiż, bo wygląda jak w klasie S. Koleś kupuje sobie klasę S, ale obniża swój prestiż, bo wygląda jak w klasie C. Natomiast tutaj teraz stoi za nami taki samochód, który naprawdę bardzo, ale to bardzo wyróżnia się na rynku. Hyundai Tucson, czyli po europejsku Hyundai Tucson. Вот technika koreańska. No szybciej, 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 no szybciej. Dlaczego się zatrzymał? Silny stoisz mu na drodze. Ty, a ciekawe, czy zaparkuje w garażu. Duszę, 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 duszę. No ja to zrobiłem lepiej, teraz bramy nie zamknę. Dobra, wyjeżdżamy z buta. No, nie ulega wątpliwości, że wygląd ma kontrowersyjny. I teraz, uwaga, cytuję. Unikając tradycyjnych metod rysowania i szkicowania, projektanci Hyundai'a przy użyciu algorytmów geometrycznych i najnowocześniejszej technologii cyfrowej opracowali futurystyczne elementy designu. Otrzymany projekt wykorzystuje linie, powierzchnie, kąty i kształty, tworząc bezprecedensową, odważną stylistykę projektu, nazwaną parametryczną dynamiką. Ktoś najwyraźniej w świecie pomylił się pisząc to i chodziło mu o paralityczną dynamikę, bo jest taki dziwny, tak to ujmijmy. Ale nie zmienia to faktu, że ma kilka bardzo ciekawych akcentów stylistycznych. Spójrzcie na przykład na ten wielki grill, w który idealnie są wkomponowane światła do jazdy dziennej. Kiedy są wyłączone, to wygląda jak całość. Kiedy się zaświecają, to te elementy tutaj świecą po prawej i po lewej stronie. Ale co ciekawe, światła drogowe i światła mijania mamy tutaj, jak nie przymierzając w Nissanie Juke. Wygląda to dramatycznie, jak się zapalają po zmroku. Ale spójrzcie z boku na przykład na ten łuk tutaj, który jest pięknie poprowadzony wzdłuż całej linii nadwozia i kończy się tutaj na tylnej szybie. Zobaczcie, taki sam łuk mamy dokładnie tutaj, w tym miejscu. Tutaj mamy kolejne przetłoczenie. Ciekawostką jest, zobaczcie, wycieraczka, której nie ma w suwie na tylnej szybie. Natomiast jest ukryta tutaj, głęboko pod spoilerem i w ogóle tego nie widać. Logo jakby było takie 3D, ale jest płaskie, w ogóle nie wystaje spod powierzchni lustra. No i ta najbardziej kontrowersyjna część całego projektu, czyli tutaj długa listwa świetlna i tutaj takie wyciekacze, tutaj te dwa z lewej strony i tutaj te dwa z prawej strony też. Bez dwóch zdań natomiast dzięki takiej stylistyce, ona może się podobać, może się nie podobać, stylistyka jest kwestią gustu, natomiast na pewno wyróżnia się, a po drugie nie będzie tak starzał się jak wszystkie inne samochody. I generalnie, o ile na zdjęciach wygląda może troszkę pokracznie, to na żywo, wierzcie mi, jest znacznie lepiej. Ja na przykład jestem może nie zachwycony, ale nie mam problemu z wyglądem tego auta. We wnętrzu też jest grubo, zobaczcie. Zaczyna się taką listwą, która jest w środku z lakieru piano, a na zewnątrz z chromu, z aluminium, z czegoś takiego. Ta listwa ciągnie się przez drzwi przednie. Zobaczcie, jak pięknie tutaj wkomponowano nawet sterowanie fotelem, w sensie pamięć fotela. Set i dwie pozycje zapamiętania i przechodzi płynnie w taki ładny tutaj łuk, jak zamkniemy drzwi, to będziemy to widzieli, w deskę rozdzielczą. Te materiały, zobaczcie, to są materiały w Hyundaiu XXI wieku. To jest bardzo przyjemny, miękki materiał. To jest miękkie, to jest miękkie, to jest miękkie. Spójrzcie na to przeszycie tutaj, to w ogóle jest skórą. Jedyną uwagę, jaką można mieć, to taki panel znowu, fortepiano, kurde, dokładnie pod ręką, tam gdzie sterujecie przyciskami. Nie pasuje to po prostu do całości. Jakbyśmy zakryli ten znaczek, to tak szczerze powiedzielibyście, że siedzicie w Hyundaiu? Nigdy w życiu. Zobaczcie, jak ładnie skomponowano kierownicę. Jakie ładne są te 4 ramiona tutaj. Jak ładnie wyglądają przyciski. Ile tutaj mamy aluminium, chociaż podobno to jest plastik pokryty tak naprawdę cieniutką folijką aluminiową. To napisaliście w komentarzach u mnie na Instagramie. Bardzo dziękuję. To podobno nawiązuje do spadającego wodospadu. Chodzi o to, że tutaj jest taka pustka, w związku z czym to jakby się przelewało. Tutaj, wyobraźcie sobie, widzicie, są takie małe dziurki. Ponieważ to jest klimatyzacja multi-air,
Nawiew, całe powietrze z nawiewu nie leci tylko i wyłącznie stąd, tylko żeby nie waliło Was po ryju takie mocne powietrze stąd, to ulatnia się również przez te wszystkie malutkie dziureczki, tak delikatnie, żebyście nie czuli tego, jak działa klimatyzacja. Macie tutaj też dwa ekrany ciekłokrystaliczne, 10-calowy i 12-calowy. Możecie sobie tutaj wszystko dowolnie konfigurować, tutaj zmieniać pogodę, wprowadzać inne informacje, no sterować po prostu tym na wszystkie możliwe sposoby. Macie wentylowane fotele, ogrzewane fotele, nietypową gałkę zmiany biegów, albo w ogóle nie ma gałki zmiany biegów, bo zamiast tego steruje się tymi biegami z przyciskami. I zobaczcie na jakość wykonania, znowu to podkreślam. Ten materiał tu na szczycie deski rozdzielczej, tutaj tkanina, to jest miękkie, świetnie wygląda skóra i to jest prawdziwa skóra, a nie żaden Sky. Przeszycia z delikatnego niebieskiego koloru, które macie na każdym elemencie, nawet na tych fotelach. Aluminiowe wstawki tutaj na przednich fotelach. I jeszcze z ciekawostek macie tutaj, zobaczcie, fajną rzecz. Tryb cichy. Uwaga, pstrykacie tylko jeden przycisk, włączacie tryb cichy i co się stanie? Jeżeli siedzą tam z tyłu dzieci, akurat jedziecie nocą i one potrzebują drzemki, to tylko wciskacie ten przycisk i dźwięk z głośników dobiega tylko z przednich, a tylne automatycznie wszystkie zostają wyciszone. Niby pierdoła, ale ile razy zdarzyło Wam się jechać i kombinować z balansem tak, żeby wszystko z tyłu wyciszyć? Prawda? Do tego wszystko jest czytelne i intuicyjne, bo macie oznaczone klawisze do ogrzewania kierownicy, podgrzewania fotela, wentylacji fotela, do downhillu, czyli ten ogranicznik prędkości jak zjeżdżacie z górki, do kamery, oczywiście tutaj jest system kamer 360D. O, tu pokazuję rzut z góry. I tutaj przyciski do klimatyzacji na szczęście też wszystkie są takie, które wyraźnie widać. Natomiast, żeby nie było tak, że same i achy i ochy, że ten samochód nie ma wad. To ma. I to we wnętrzu całkiem sporo. Zobaczcie na ten panel klimatyzacji. Po pierwsze, kurna, kurz siedzi na nim już od momentu, kiedy trzaśniecie drzwiami. Od pewnego czasu nie radzę sobie ze sprzątaniem. I dosłownie 5 minut po tym, jak wy sprzątacie auto, jest go tutaj pełno. Ona będzie a ty będziesz się telewizor patrzał. Widać każdy odcisk palca. To jest zrobione z tego lakieru piano. To jest polakierowane tym fortepianem. To jest jeżdżący fortepian, czy jak? Po drugie, zobaczcie tak, tutaj mamy bardzo ładny ekran, tu mamy bardzo ładny ekran. Co to jest do cholery jasnej? Przecież no, to wygląda tak, jakby im, słuchaj, kurna, oje ty, panie, zapomnieli mi tutaj wstawić klimatyzacja, temperatura, być pokazana musia. Dawaj, dawaj, tam mamy z tego starego Tucsona 87 rocznik, dawaj, dawaj. No i dali. Co stanęło na przeszkodzie, żeby ten ekran zrobić, kurde, jak w Tesli, naprawdę taki duży, fajny. Tu zrobić to sterowanie klimatyzacją, a jeżeli nie, to ewentualnie zrobić to po prostu klasycznymi przyciskami, klasycznymi pokrętłami, a wyświetlać temperaturę na tym wyświetlaczu. Schowek przed pasażerem. Tutaj piękne materiały, ale to... No już... Trzeba było naprawdę podnieść cenę tego samochodu o 20 zł i wykończyć wykładziną ten schowek oraz kieszenie w drzwiach. I byłoby już naprawdę bardzo premium. A to kosztowałoby 20 zł, nie więcej. Żenujące są na tle całego wnętrza też te światełka, które są ze zwykłymi żarówkami. Tam macie z przodu LEDy, tutaj macie ekrany ciekłokrystaliczne, tutaj dotykowe klawisze, a nie takie normalne, a tutaj macie zwykłe żarówki. Możecie tu mieć LEDy i możecie wtedy w tej lampce też mieć LEDy. I kosztuje to 4300 zł. Ostatnia rzecz, pamiętacie jak w Fordzie Explorerze była umieszczona ładowarka indukcyjna telefonu? Jeżeli nie, to sobie kliknijcie tu i obejrzyjcie Forda Explorera, a jeżeli, albo Wam wyjaśnię, tu był podłokietnik, a ładowarka była tak umieszczona w ten sposób, że się tak kładło telefon, trzeba było zaglądać. No więc tu jest jeszcze lepiej, bo tu jest, o, tak wygląda ładowarka indukcyjna. Więc w ogóle nie widzicie telefonu. Jeżeli byście chcieli coś na nim sprawdzić, nie wyjmując go, to głowę musicie wepchnąć tam głęboko. Apple CarPlay jest, Android Auto jest, natomiast nie współpracują przez Bluetooth, tylko i wyłącznie po kablu. Natomiast nie można mieć żadnych uwag, jeżeli chodzi o przestronność. Aha, nie, przepraszam, można mieć jedną uwagę, bo zobaczcie. Owszem, miejsca nad głową mam dużo, siedzę bardzo wygodnie, super są te fotele, ten muszę sobie tylko zagłówek troszkę podnieść, naprawdę ekstra, ale po prostu zaprojektowanie tego w taki sposób, że ja przy idealnej pozycji mam w ten sposób kolano, no to wyobraźcie sobie, że w coś akurat walnąłem i tutaj mam to dokładnie na wysokości rzepki kolanowej. Zdruzgotane, poharatane, koniec, kropka. Ta przestronność to efekt tego, że samochód trochę urósł, bo jest dłuższy o 2 cm od poprzednika i ma teraz równe 4,5 metra.
Troszkę jest też wyższy, tam o 5 mm, szerszy o 1,5 cm, a rozstaw osi zwiększył się o cały centymetr. I to zaowocowało też większą ilością miejsca na tylnej kanapie. Ale jest go tu nie o centymetr więcej, tylko o 1,5 cm. Nie, przepraszam, o 2,5. Ja nigdy nie wiem, jak oni to mierzą, ale mierzą to tak, że zobaczcie, ile miejsca mam nad głową. Siedziałem tam przed chwilą. No nie mam uwag, nawet nie będę tutaj wsadzał fotelików, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wiadomo, że dzieciory się zmieszczą, skoro ja tutaj wszedłem i naprawdę jest mi zaskakująco wygodnie. Bardzo dobrze wyprofilowana jest kanapa. Ona jest tak, po pierwsze trochę wyżej, w związku, wiecie, ja czasami jak siedzę, to muszę tak nogi trzymać, a tutaj zobaczcie, mam podparcie aż do tego momentu. Jeżeli chodzi o samo oparcie, to mogę je sobie regulować. O, tak jest już w ogóle super, nad głową nic się nie dzieje. Nawet jak wyprostuję całkowicie oparcie kanapy, to dobra, dotykam głową sufitu, ale jestem w stanie się wyprostować. Macie tutaj 2 gniazda USB, trzecią strefę klimatyzacji, w której można sobie regulować tutaj temperaturę. No i podłokietnik z cup holderami, które akurat nie są zakryte, co nie znoszę tego po prostu. Jakby nie można było tutaj szufladeczki zrobić, gdzie by się wysuwała. I to by było premium. No i w tej wersji mamy też firanki w oknach. I zobaczcie, i z tyłu też grzane, skrajne siedziska kanapy. A mówię tak premium, bo uwaga, jak wiecie, Hyundai i Kia to jest jedna grupa. Te samochody zbudowano na podobnej technologii. Natomiast w tym duecie to Hyundai jest promowany jako ten premium. Przy czym wie o tym chyba tylko i wyłącznie sam prezes Hyundai'a. A, jeszcze jedna cenna uwaga, ponieważ jest tu niewielki, bo niewielki, ale jednak tunel środkowy, pomimo że to jest hybryda. Ponieważ jest tu normalny wał napędowy, no i w związku z tym tutaj trzecia osoba, która usiądzie po środku, to tak na krótkie dystanse ok, ale musi mieć króciutkie nogi, malutkie stópki, jak taka typowa Chinka. Ale pomimo, że to hybryda, to udało się wygospodarować całkiem duży bagażnik, gdyż ma, uwaga, 616 litrów pojemności. Zobaczcie nawet jaka tu jest wysokość, nie trzeba składać rolety, żeby tam cokolwiek wrzucić, on jest bardzo wysoki. Natomiast tu jest taki nieregularny, brzydko wystają te nadkola, tutaj też brzydko to wystaje, to już jest plastikowe, więc to Wam trochę tutaj ograniczy możliwość zagospodarowania tych boków, ale i tak sporo tutaj wejdzie. Tu jeszcze, to jest razem z tą całą półeczką tutaj te 616 litrów. Natomiast co ciekawe, to w hybrydzie, tej klasycznej, bagażnik jest aż o 70 litrów większy, przynajmniej tak wynika ze specyfikacji, niż w dieslu MHEV. Prawdopodobnie wynika to z tego, że w dieslu jest tutaj na przykład koło zapasowe i nie liczą tej powierzchni, ale równie dobrze pojemność bagażnika w dieslu może ograniczać fakt, że tam jest zbiorniczek na mocz. Mocznik, Natomiast w klasycznej hybrydzie akumulatora nie ma, jak widzieliście tutaj pod podłogą bagażnika, gdyż ten akumulator umiejscowiono gdzieś tutaj pod fotelem pasażera w podłodze i ma w hybrydzie 1,5 kWh dokładnie. Natomiast sam silnik elektryczny znalazł się tutaj, gdzie spalinowy, czyli pod maską, i w tym zestawie silnik spalinowy to jednostka turbo o pojemności 1,6 litra. O kurde, maska na patyku. A jaka ona jest ciężka, matko kochana. Zobacz silny, patrz, nawet ty silny nie podniesiesz. Uważaj na paluchy. Porządna koreańska stal. 1,6 litra TGDI, 180 koni mechanicznych. Do tego silnik elektryczny, który ma 60 koni mechanicznych. Razem moc systemowa to 230 koni, czyli bardzo sensownie, i 350 Nm. Tylko wszystko tutaj siedzi na tym przodzie, jest takie ciężkie, i ta elektryka, i ten silnik 1.6 tutaj upakować. I ciekawe, jak przez to jeździ, nie? Niesamowite jest pierwsze wrażenie przy ruszeniu, bo kładziecie nogę na pedale gazu i nie jest tak jak w klasycznym samochodzie, że chwila mija i dopiero on rusza. Tu nie ma systemu start-stop, żadnych takich rzeczy, w związku z czym jest mega sprawne to ruszenie. Wręcz przez chwilę możecie odnieść wrażenie, że jedziecie tylko elektrykiem. No, bardzo zaskakujące wrażenie. I ciągnie się aż do 20 km na godzinę. Bo potem skrzynia postanawia zmienić bieg. I zastanawiacie się, what the fuck? To efekt tego, że mamy tutaj zwykły, klasyczny automat, w dodatku 6-biegowy. Duet Kia i Hyundai robią już skrzynie dwusprzęgłowe, 7-biegowe. Porządne, nowoczesne, 8-biegowe automaty, a tutaj postanowili wrzucić starego, 6-biegowego szmelca, który nie zmienia biegów płynnie. Nie.
absolutnie. Czuć przestoje pomiędzy kolejnymi przełożeniami, no chyba że jedziecie delikatnie, to wtedy macie to w pompce. Natomiast jak mnie tutaj to wkurza, no po prostu, owszem, ja mam długie nogi, ale tak ich nie mogę trzymać, bo nie lubię, a lubię je trzymać w ten sposób. O, bo wtedy mam idealnie kierownicę i taką pozycję za kierownicą po prostu lubię. To nie, o, tutaj. Ale zrobili, kurna, kaskadę, wodospad lejący się. I tutaj powstała dziura. No dobra, to włączamy tryb sport. On macie, co ciekawe, tylko dwa tryby, eko albo sport. Nie ma żadnego komfortu. Resetujemy. Procedura startu. O, patrzcie, wbiłem pedał gazu w podłogę i nic się nie dzieje. Nie włącza się nawet silnik spalinowy. No to puszczamy hamulec. Warunki są takie se. O, czujesz teraz, jak ona zwolniła? O, w trybie sportowym. Mówiłem, że jest lepiej niż fabryka mówi? 8,2 sekundy. I w tym trybie sportowym właśnie widać, ta skrzynia jakby była lepsza, jakby ona tak zmieniała te biegi, a nie to byśmy mieli wynik jeszcze o jakieś pół sekundy szybszy. No, sprawdzimy jeszcze raz, co? Dramat z tą skrzynią, no po prostu są półsekundowe przerwy. 8,1 sekundy. Kurna. To również, jak on przyspiesza, to jest zasługa napędu na 4 koła, w takich warunkach przynajmniej, bo jest on tutaj realizowany w klasyczny sposób, czyli cała moc obu silników elektrycznego i benzynowego przechodzi przez skrzynię biegów i do 50% przez sprzęgło może trafić na tylną oś. Czyli możemy mieć ten układ 50/50, steruje tym tylko i wyłącznie komputer. No, nie jest to terenowy samochód i to już widać po jego wyglądzie, niemniej ten napęd jest bardzo sprawny, a jeżeli chcecie pojeździć w terenie, to też możecie, bo tutaj obok tego joysticka zmieniającego tryby EcoSport jest też taki przycisk, który nazywa się Drive i teraz świeci się Drive, ale może być też Terrain. Teraz mamy zapalony Terrain. I jak mamy Terrain, to możemy sobie wybierać pomiędzy różnymi trybami tego Terrain. Jest to na przykład Snow, Mud, Sand, czyli 3 tryby: na śnieg, na błoto, o tutaj, albo na piasek. Polega to na tym oczywiście, że nie, że teraz wtedy zapinają się jakieś blokady mechanizmu różnicowego, reduktory i tak dalej. Nie, o, słyszycie? Teraz na przykład silnik pracuje na bardzo wysokich obrotach, jadę w trybie piasek, bo chodzi o to, że wtedy cała elektronika inaczej steruje przepustnicą oraz wszystkimi systemami elektronicznymi, czyli ABS-em, kontrolą trakcji i tak dalej. Słyszycie, jak wyje? To po to, żebyście z tego piachu mogli szybko się wykopywać i jechali do przodu. Inaczej to działa wtedy na przykład w trybie mat. Chodzi o to, żebyście w błocie nie ugrzęźli, więc automatycznie już nie jedzie na tak wysokich obrotach, tylko te obroty są ograniczone po to, żeby się nie zapaść. I tak dalej, i tak dalej. A na snow... Na stoł to już w ogóle, żebyście nie wpadli w poślizg, to on utrzymuje te obroty na minimum. Tylko żeby złapać grip na śniegu i z niego wyjechać. Silny, masz ochotę na bączka? Oj, 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 oj. O. Albo będziemy. Wow, zobaczcie, jak idzie bokiem. Dobra, to wiemy, no, potrafi iść bokiem. Aż nabrałem ochoty pojechać im gdzieś na jakieś boczne drogi. O! Ale ładnie działa, wystarczy przyhamować go wtedy i pięknie wchodzi w ten zakręt. Ale ładnie. Zobaczcie, wyboista droga, on pięknie ją wybiera. Już sobie mogę wejść w tryb Eco. O, i od razu się zmienia. Też jest bardzo duża różnica między trybem Eco a trybem sportowym. Natomiast chciałem teraz powiedzieć o zawieszeniu, gdyż Hyundai chwali się, że uwaga, stroił zawieszenie to są na Nürburgringu. Naprawdę, suwa dowożenia dzieci do przedszkola oraz zakupów z Biedry zabrali na Nordschleife po to, żeby tam go przetestować i dostroić mu zawieszenie. Na Boga, to tak jakby sprzedawca dronów w Biedronce za 49,90 chwalił się, że one były testowane w kosmosie. Ale nie zmienia to faktu, że ma ten samochód coś,
co jest bardzo rzadko spotykane w tym segmencie. Mianowicie możecie tutaj za 4300 zł zamówić sobie pakiet safety, w którym jest zawieszenie adaptacyjne. Nazywa się to zawieszenie HCS, co brzmi trochę jak wirus przenoszony drogą płciową, ale naprawdę działa, ponieważ wtedy koła są tłumione nierównomiernie, to znaczy jak wchodzicie w prawy zakręt, to lewa strona jest utwardzana, jak wchodzicie w lewy zakręt, to prawda jest utwardzana, wyczuwają nierówności, w związku z czym zależnie od tego, które koło wpada w dziurę, tam inaczej się rozkłada to tłumienie. No i w tym segmencie, tak jak mówię, jest to bardzo niespotykane, a to zawieszenie kosztuje wtedy 4300 zł i dostajecie oprócz tego jeszcze jakieś systemy bezpieczeństwa. Ja spróbuję tutaj wyjechać ładnie do drogi w lewo, tak żeby go lekko zarzucić, więc podejdź, Wojtek, tam do drogi głównej. Moja żona szybciej jeździ. Można? Można. No dobra, to wiemy, że ma naprawdę fajne zawieszenie, że ma całkiem sprawny ten napęd na 4 koła, mimo że to jest tylko na sprzęgle i do 50% na tył, nawet potrafi fajnie, zgrabnie rzucić dupcią. I teraz rodzi się jedno istotne pytanie, jak się sprawuje jako hybryda, bo przecież takie auto kupujecie po to, żeby nie jeździć klekoczącym dieslem, ale żeby przynosiło takie oszczędności jak diesel, czyli żeby było ecological i oszczędnie. To sobie zerujemy i traktujemy go w trybie eko normalnie. Nie to, że muskamy pedał gazu, że liżemy go tam, żeby było i jak najmniejsze to spalanie. Nie, zobaczymy jakie będzie miał spalanie. Teraz dojeżdżamy do ekspresówki, potem wjedziemy na ekspresówkę i pojedziemy sobie 120 na godzinę. Gdzie tutaj jest ta średnia? Producent twierdzi, że to jest około 6,5 litra. Nie wierzę w taki wynik, biorąc pod uwagę i gabaraty samochodu i to, że ma te 230 koni mechanicznych. No i zobaczymy. A w międzyczasie se pogadamy o czymś jeszcze innym, o bezpieczeństwie, ponieważ Hyundai chwali się, że ten samochód ma takie systemy bezpieczeństwa, takie... Powiedz, mucha siada czy nie siada? Nie siada. No nikt takich nie ma. A jak go doposażycie, no to macie tutaj już top of the top. Nie tylko hamujecie przed przeszkodą, ale macie też na przykład asystenta jazdy autostradowej, czyli pstrykacie jeden przycisk tutaj i zaczynacie jechać prawie autonomicznie. Samochód idealnie utrzymuje się w pasie ruchu, ale czerpie też dane z nawigacji, więc jak widzi przed sobą na przykład zakręt, to odpowiednio wcześniej przed tym zakrętem zwalnia, a po wejściu w ten zakręt, jak go pokonacie, z powrotem przyspiesza. Czyta znaki i automatycznie dostosowuje do nich prędkość. Oprócz tego potrafi skubany, jak cofacie, wyjeżdżacie z miejsca parkingowego, zatrzymać się, gdy na przykład dziecko Wam wybiegnie z prawej albo lewej strony. Co więcej, ma nawet asystenta skrętu w lewo, to znaczy, kiedy chcecie skręcić w lewo, a z naprzeciwka jedzie coś, to nie pozwoli Wam samochód tego zrobić, czyli nie doprowadzi do wymuszenia pierwszeństwa. Swoją drogą ciekawe, jak działa asystent skrętu w lewo w Wielkiej Brytanii, Japonii albo Australii. Natomiast ma nawet, zobaczcie, włączam kierunkowskaz, żeby włączyć się do ruchu i oprócz tego, że widzę Pana w lusterku, to widzę go tutaj też na tej kamerze. O, cyk, 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 cyk. A jak w prawo, to oczywiście mam też prawą kamerę. O, jaki stary Tason jedzie, zobaczcie. Wow, Pan jak się oglądał. Widzicie, jakie Koreańczycy kiedyś robili samochody? I jeszcze jeden bajer. Zobaczcie, co można zrobić jadąc nawet ekspresówką. Włączyć sobie kamerę i widzę, co jest za mną na tym wielkim ekranie z kamery cofania, a jak ją 2 razy przycisnę, przepraszam, nie tutaj, tylko tutaj, to mam nawet rzut z góry, jak jadę autostradą. Proszę, lewym pasem, zmieniam pas i widać na tych kamerach, jak zmieniam go na prawy. No dobra, wracając do systemów bezpieczeństwa, to o, tutaj macie taką kierowniczkę z liniami. I zobaczcie, wystarczy, że to jest włączone. Nawet nie muszę włączać, chociaż włączę sobie tempomat. O, proszę bardzo. Mamy tempomacik gdzieś tam na 118 na godzinę. Idealnie utrzymuje samochód na pasie ruchu pomiędzy liniami. Wyświetla się komunikat: trzymaj dłonie na kierownicy. Nie patrzcie tutaj na ten znaczek, jesteśmy na ekspresówce. I debilny ma system sczytywania znaków. Sczyta jeden gdzieś na rondzie, jak wjeżdżamy, ale potem nie widzi, że jesteśmy na ekspresówce. Bardzo fajnie działa to, że on nie wyłączy teraz asystenta pasa ruchu. Będzie dawał Wam sygnał, piszczał w nieskończoność, ale nie doprowadzi do takiej sytuacji, w której będziecie mieli go wyłączonego. Owszem, on już wtedy nie trzyma Was na środku pasa ruchu, tylko dojeżdża do linii. Zobaczcie, dojeżdża do prawej i go odbije. Czyli nie doprowadzi do sytuacji takiej, w której wyłączy wszystkie te systemy i polecicie w pole. No szok. Natomiast fajne jest też to, że tak, macie tutaj właśnie, widzicie, kierownicę
i samochodzik między pasami ruchu. I wcale nie musicie jechać na tempomacie, tylko normalnie wciskać sobie pedał gazu i pedał hamulca, a on i tak wspomaga Was w jeździe dokładnie pomiędzy liniami na swoim pasie ruchu. Czyli z jednej strony i bezpiecznie, z drugiej na tyle praktyczne, że nie musicie wchodzić w jakieś menu do podmenu i wyłączać tej opcji, jeżeli Was akurat wkurza, a potem z powrotem jej włączać i tak na zmianę. Dobra, to jeszcze pojedźmy do 120, bo znowu zwolniliśmy i zaburza nam się to spalanie, ale to też dobrze, bo wyciągamy tę taką średnią, czyli dojazd do tej ekspresówki kawałeczek, potem na ekspresówce hamowanie przed tirem, znowu przyspieszenie do 120 i to pokaże nam taki realny wynik, jaki też możecie sobie osiągnąć w normalnym życiu. A teraz uwaga, średnie spalanie mamy 8,1 litra. To jest 1,5 litra więcej niż w przypadku danej fabrycznej, czyli tego 6,5 litra. Natomiast wiem też z doświadczenia, że jak jedziecie autostradą, czyli 140 na godzinę, 150 licznikowo, to spalanie rośnie do 9,5 litrów. A to już są dosyć spore ilości, jak na samochód hybrydowy. Konkurencja, ta japońska, która hybrydy robi dużo dłużej, ma to spalanie o litr do 1,5 mniejsze. Reasumując, Tucson rozpatrywany jako SUV segmentu C jest po prostu bardzo dobrym, bardzo udanym samochodem. Nie każdemu podoba się jego wygląd i ja to akceptuję i szanuję, choć ja, jak mówiłem, nie mam z tym problemu. Natomiast jest wyjątkowo dobrze wykończony, ma wyjątkowe sprawne systemy tej jazdy autonomicznej, ma wyjątkowo dobre zawieszenie, wyjątkowo sprawny napęd na 4 koła, wyjątkowo dobrze przyspiesza, jest wyjątkowo przestronny. No, nie ma się czego czepiać pod wieloma względami, pomijając te wszystkie wady, jak ten wyświetlacz tutaj klimatyzacji i parę tego typu niuansów. Natomiast rozpatrywany jako hybryda już nie jest doskonały. Brakuje mu do tego lepszej skrzyni biegów i brakuje mu do tego niższego o litr, 1,5 litra spalania. Natomiast największym problemem tego samochodu jest ten znaczek połączony z ceną, ponieważ podstawowa wersja z napędem tylko i wyłącznie na przednią oś kosztuje 137 tysięcy ileś tam set złotych. Tyle, że ta wersja wyposażeniowa nazywa się Nic nie mam i co mi zrobisz. Natomiast taka wersja topowa, jak ta, po koreańsku nazwana Platinum, a w wolnym tłumaczeniu polskim to jest Zastaw się, a postaw się, która już ma prawie wszystko na pokładzie, to wydatek prawie 180 tysięcy złotych. A to jeszcze nie koniec, bo możecie sobie dołożyć parę pakietów, czyli na przykład ten pakiet Sun, gdzie macie tutaj LEDy i szklane okno, który kosztuje 4300 zł. To zawieszenie adaptacyjne, które kosztuje 4300 zł, również w pakiecie z paroma systemami bezpieczeństwa. Fotele, które są z prawdziwej skóry i dodatkowo perforowane i wentylowane, kosztują 8,5 tysiąca złotych, wówczas ten jest też elektrycznie sterowany. W ten sposób dochodzicie do granicy 200 tysięcy złotych za Hyundai'a segmentu C. Już nie trzeba moim zdaniem niczego dodawać.